Ja dziękuję za tą miłą zapowiedź. Andrzej Pogódek, jak zapowiedziano. I faktycznie, ja mam temat, gdzie między innymi będzie prawo dostępu do informacji publicznej, chociaż sam temat jest dłuższy, czyli konstytucyjne uregulowania społecznej kontroli administracji publicznej, aspekty prawno-porównawcze. Ja od razu na wstępie powiem, że aspekty prawno-porównawcze z racji czasowych ograniczyłem tylko do państw europejskich, chociaż prawdą jest, i tu zachęcam do pewnych poszukiwań, że więcej przepisów dotyczących właśnie takich wprost mówiących o kontroli administracji publicznej, prawie dostępu do informacji, o petycjach, ewentualnie jakichś innych środkach, czasem występuje w państwach pozaeuropejskich. To nie jest nic dziwnego oczywiście, bo to jest pochodną tak naprawdę tego, o czym za chwilę szerzej powiem, kiedy była konstytucja tworzona. Znaczy im konstytucja była później tworzona, tym najpewniej, chociaż nie zawsze, takich przepisów będzie więcej. Czyli pewna ewolucja, rozszerzanie się zakresu regulacji. Im konstytucja jest starsza, tym zapewne tych przepisów będzie mniej. Oczywiście wiadomo, że każda konstytucja może być zmieniona, więc można było coś dodać. A taki porządek, który Państwo gdzieś dostali ramowy, no to jest o tym, że na początku będą ustrojowe podstawy, później będą rzeczy, które pojawiły się jako pierwsze, czyli pewne gwarancje jawności prac ciał przedstawicielskich, no bo to wydaje się kluczowe dla kontroli, że w ogóle wiemy, co oni tam robią w tych ciałach przedstawicielskich, gdzie to prawo stanowią, oczywiście zakładając, że to ciała przedstawicielskie głównie prawo stanowią, a nie władza wykonawcza. No i oczywiście ciała przedstawicielskie to zazwyczaj konstytucje jednak będą mówić tylko o parlamentach. Później o kwestii obowiązku ogłoszenia tego prawa, które ustalono, bo jeżeli mielibyśmy coś kontrolować, czyli choćby na poziomie elementarnym jakiś legalizm, to w ogóle musimy wiedzieć co. Prawo musi być ogłoszone, czyli na ile te konstytucje różne wypowiadają się o obowiązku ogłaszania prawa, na ile szczegółowo, a na ile po prostu pomijają to milczeniem z różnych powodów. Później mamy też takie stare prawo, czyli prawo petycji, ponieważ petycja oprócz proponowania czegoś bez wątpienia może też służyć kontroli. U swojej średniowiecznej genezy służyła bardzo często po prostu pełnieniu funkcji sygnalisty do monarchy, że tam jakiś szeryf albo jakiś jego urzędnik źle się zachowuje, tu narusza że jakieś prawa obywateli, tutaj sygnalizowano to monarsze lub donoszono, jakby niektórzy powiedzieli. Później na końcu mamy ten dostęp do informacji publicznej. Ja go ująłem zbiorczo jako dostęp do informacji publicznej, chociaż prawda jest taka, że są konstytucje nieliczne, bo nieliczne, które odrębnie wymieniają dostęp do informacji publicznej generalnie, a szczegółowo gwarantują też dostęp do informacji o środowisku. Tak, to jest jednak zjawiskiem rzadkim, o tym też powiemy, chociaż wydawałoby się, że na pewnej fali to prawdopodobnie będzie bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o te ustrojowe podstawy, to właściwie moim zdaniem główne będą trzy, czyli właściwie rzecz taka, że mamy państwo demokratyczne, że mamy dobro wspólne, po prostu i to jest jedna, i oczywiście mamy kwestię suwerenności narodu, żeby to społeczeństwo mogło kontrolować. My tu mówimy, że kontroluje społeczeństwo, kontrola jest społeczna. Czyli musi być jakaś relacja wobec tego państwa, bo inaczej te relacje nam się ustawią, jeżeli dawniej mówiliśmy, gdzie większość tych mechanizmów nie było tylko w pewnym sensie prawo petycji, gdzie byli poddani, czy władza była wobec nich zewnętrzna. Teraz obywatele kontrolują władzę, która sprawuje funkcję władzy w ich imieniu. Takie jest ujęcie doktrynalne suwerenności narodu, że oto te wszystkie organy władzy, najróżniejsze, wykonują władzę w imieniu obywateli i w zastępstwie niejako tych obywateli. Wykonują to, czego obywatele bezpośrednio nie robią, to jest im powierzone, delegowane, ale należy to do obywateli. Część państw twierdzi, że ta władza należy do obywateli, a część ma sformułowanie troszeczkę inne. Wydaje się dla rozumienia takiej kontroli znaczące, bo nie, że władza należy do obywateli, czyli teoretycznie mamy tylko delegację, tylko wskazanie na źródło, że obywatele są źródłem tej władzy. Wskazanie na źródło może oznaczać coś innego, po prostu, że kiedyś gdzieś pierwotnie dla legitymizacji, ale na stałe już jej nie mają. To troszeczkę jak z dawną legitymizacją, która pochodziła od Boga. Też tak było, że nikt nie twierdził, że władza należy do Boga, tylko Bóg jest źródłem władzy, w wyniku czego on uzasadnia, dlaczego go ktoś tą władzę sprawuje, a sam osobiście nigdy nie może. My mamy i spora część państw ma tą wersję, że oto lud jednak nie tylko jest źródłem, ale do niego należy i sprawuje poprzez tych przedstawicieli, w związku z czym tych przedstawicieli wykonujących władzę w swoim imieniu może kontrolować, czy to dobrze robią.
Tu co prawda jest tematyka samorządowa jako temat uszczegóławiający, czy tak naprawdę jeszcze mówiąc o bezpośredniej władzy w rękach obywateli, co być może pozwalałoby w ogóle przesunąć troszeczkę akcenty z tego, co wymieniłem, na inne mechanizmy kontroli. I zapewne, ale powiedzmy pozostaniemy przy tych, które są, ponieważ już tamte pozostałe o wiele rzadziej się pojawiają jeszcze w konstytucjach. Tu mówię o takich rzeczach jak referendum lokalne, jak instytucja odwołania. No one tam występują, szczególnie w nowszych konstytucjach, to jest rzecz rzadsza, czy taka bezpośrednia faktycznie kontrola. Najwyższą formą kontroli jest możliwość odwołania kogoś. Goś jeszcze na dodatek skuteczna. Czy na tutaj w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o tą suwerenność narodu, to jedno źródło państwo demokratyczne. Dlaczego ja twierdzę, że źródłem społecznej, legitymizacji tej społecznej kontroli może być w państwach, które wyraźnie tego nie mówią, zasada, że dane państwo jest państwem demokratycznym, a dlaczego nie, że jest państwem prawa? Otóż dlatego, że najprościej mówiąc, państwo prawa wcale nie musi być państwem demokratycznym. No, tutaj nie ma istotnego związku, dlatego zasada demokratyzmu jest ważna, ponieważ ona nam umacnia tą kontrolę i prawo obywateli do wiedzy o swoim państwie. Aktywnej, rozwija przepisy. No oczywiście dobro wspólne. Dlaczego dobro wspólne? Chociaż to dobro wspólne, ono jest w konstytucjach tak naprawdę dość endemiczne, można powiedzieć, bo właściwie w Ameryce Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Środkowej, to się znajduje i Polska. No Polska się to jakoś wyłamuje. Jest tego, ale moim zdaniem jest bardzo dobrą podstawą. Jeżeli traktujemy my państwo jako dobro wspólne, chcemy, by ono dobrze działało, no to jak mówił pewien, no, nie teoretyk, ale praktyk polityki, no to oczywiście ufaj, ale sprawdzaj, kontrola podstawą zaufania i myślę, że tutaj pewnie to przyświeca wielu tego typu mechanizmom, tak, że obywatel jednak ufa, ale woli sprawdzić, jak i co oni robią, czy to na pewno jest dla tego dobra wspólnego, czy jest racjonalne. Więc myślę, że te trzy zasady ładnie mogą nam tą rzecz legitymizować. I później w ujęciu historycznym mamy oczywiście pewne wykształcanie się tych mechanizmów. To jest w okresie, powiedzmy gdzieś przed XVIII wiekiem, mniej więcej tak, no to trudno było mówić o tym, że istniała jakaś rozwinięta społeczna kontrola administracji, czy też organów sprawujących władzę, ponieważ była inna koncepcja władzy, inny sposób jej działania. Istniały oczywiście te petycje. Prawda jest taka, że te petycje istniały nie tylko w świecie anglosaskim, że one się jakoś tak nazywały, ale różnego rodzaju petycje, adresy do monarchy, supliki, przedstawianie pewnych postulatów istniało właściwie wszędzie. We wszystkich tych państwach monarchicznych z czymś takim się spotykamy, że jakieś grupy społeczne występowały do monarchy, czy to z postulatami wprowadzenia czegoś, czy to ze skargami na urzędników tutaj, czy czegoś się domagały, wskazywały na nieprawidłowości. Pewna taka kontrola była więcej. W niektórych z tych państw monarchicznych, Polska, Węgry, też Wielka Brytania trochę później, Polska, Węgry, szybciej przyznawano organom reprezentującym tą szlachtę wprost prawo do zwracania się z czymś takim, czy do pewnej kontroli urzędników królewskich. Więc to jakby jest takie stare. I wydaje mi się, że z tego wszystkiego prawo petycji jest najstarsze i może być wykorzystywane też do kontroli, do sygnalizowania jakichś potrzeb. Później się pojawia dwie kwestie ważne oczywiście, czyli kwestia jawności obrad tych różnych organów przedstawicielskich i obowiązek ogłoszenia prawa. Z tą jawnością obrad jaki był problem? No do pewnego momentu to nie wszędzie parlamenty były. Znaczy one były w średniowieczu jako zgromadzenia stanowe i tam faktycznie można było przyjść, podobnie jak na ten wiec wczesnosłowiański czy wczesnogermański, ale później to gdzieś zanika w większości państw. A poza tym nikt nie formułował tej zasady jawności wprost. Tak jakby ona była z faktu, że ktoś przyszedł, no to sobie słuchał. Gdzieś tam był w okolicach, a w XVIII wieku to się zaczyna. Tak? Postulowanie tego, że taką istotną formą kontroli przez obywateli jest właśnie jawność obrad parlamentu. I to jest zapisywane właściwie w większości powstających od XVIII wieku konstytucji. One to gwarantowały, oczywiście dopuszczając od tego wyjątki. Kto się domagał tych wyjątków? Wyjątków zazwyczaj domagał się monarcha. Ponieważ monarcha nie chciał, ten parlament
był forum, gdzie można było tutaj właśnie tą władzę krytykować, poddawać ją kontroli i to było nagłaśniane, bo co więcej te konstytucje XIX-wieczne często gwarantowały, że oto także sprawozdania z obrad parlamentu będą drukowane w gazetach i można to drukować, a tymczasem tam się pojawiała krytyka władzy, krytyka monarchy, w związku z czym monarchowie bardzo często dążyli do tego, ugrupowania konserwatywne, by znosić jawność obrad parlamentu. Tak było w Królestwie Polskim Kongresowym, gdzie z początku te obrady były jawne, no ale dochodziło do krytyki króla Aleksandra, no w warunkach polskich II, w Rosji to był carem Aleksandrem I, w związku on tam w pewnym momencie stwierdził, że jednak te obrady będą parlamentu zawsze tajne, za wyjątkiem tam oczywiście otwarcia, zamknięcia, no bo tam to już tylko on mówi, więc nikt tam nie będzie krytykował, bo po prostu opozycja była. Podobnie było w wielu innych państwach. No, we Francji mieliśmy rewolucję w roku 1830. Jedna z przyczyn to było właśnie to, że król, wtedy Karol X, po prostu wprowadził tajność obrad parlamentu jako zasadę. No to była taka źrenica, że my tutaj możemy swobodnie krytykować najróżniejsze organy władzy. Oczywiście ten poseł miał immunitet chroniący go tutaj przed jakimikolwiek represjami. No i tutaj ta jawność właściwie jako gwarancja przetrwała współcześnie, to do tego dojdziemy. Praktycznie we wszystkich konstytucjach jest gwarantowana. No chociaż tak naprawdę wyjątki od niej są współcześnie rzadkie, ale te konstytucje fajnie, ciekawie to regulują, troszeczkę inaczej niż u nas. I podobnie z obowiązkiem ogłoszenia prawa. Czyli tak naprawdę, żeśmy wiedzieli, za co władzę mamy kontrolować, co ona właściwie powinna robić, co może robić, musimy znać prawo. I tu jest ciekawostka taka, że konstytucje, to podobnie jak z tą jawnością prac ciał przedstawicielskich, odnoszą się do parlamentu i odnoszą się do ustaw zazwyczaj. Mówią historycznie też o tym, że musi być ogłoszona ustawa po prostu. To nieliczne, jak współczesna konstytucja Andory, zawierają gwarancję jawności norm prawnych ogólnie. Jak mówi ogólnie, oczywiście jest tam szczegółowo też później w części szczegółowej o ustawach, gdzie jest wskazane, gdzie jest ogłaszana, no i tak dalej. W większości konstytucji za to nie znajdziemy gwarancji, by publicznie były ogłaszane wszelkie akty prawne, były publikowane. Przecież nawet w Polsce mamy akty niepublikowane prawa wewnętrznego, które czasem mogą być istotne. Z takich przykładów najprostszych do niedawna, bo do 2018 roku, przecież cała procedura wyboru pierwszego prezesa SN była w niepublikowanym akcie wewnętrznym Sądu Najwyższego, który nie to, że był tajny, bo on nie był tajny, można było niego wystąpić, ale był nieopublikowany, a była to bez wątpienia materia konstytucyjna, przecież istotna. I takich sytuacji w wielu państwach jest dużo, nawet więcej niż w Polsce, gdzie pewne rzeczy reguluje jakiś niepublikowany akt wewnętrzny. No i to obywatel musi się o jego istnieniu w ogóle dowiedzieć, żeby jakoś się do niego odnosił, coś z niego wyciągał, czy go badał. Więc jakby gwarancja jawności, ta andorska gwarancja jawności wszystkich norm prawnych wydaje się ważna, że my akurat mamy dość daleko posuniętą jawność i obowiązek publikowania różnego rodzaju aktów, co jest pokłosiem, zresztą podobnie jak w naszym regionie, bo to jest cechą całego regionu doświadczeń historycznych, tak? Czyli tego, że w okresie się przed rokiem 89, 90, 91, tu zależy od państwa, bardzo duża część aktów była po prostu aktami prawa wewnętrznego niepublikowanego, tak zwanego powielaczowego. Że obywatel nie mógł się zapoznać z jego treścią i dopiero jakby się zetknął z czymś, no nagle się okazało, że to jakieś prawo obowiązuje, jest jakiś okulnik, jest jakaś instrukcja gdzieś, która coś tam reguluje, czasem nawet sprzecznie z ustawą, bo oczywiście nie było hierarchii, ustawa była ogłaszana. No to istniało we wszystkich państwach regionu, w związku z czym wszystkie państwa regionu mają daleko posunięte gwarancje tego, by jednak różnego rodzaju normy prawne publikować, podobnie jak mają w naszym regionie wszyscy daleko posunięty zakres ustawy na przykład, czy aktów, które bez wątpienia podlegają publikacji, jak rozporządzenia, podobnie tych wszystkich gwarancji vacatio legis, to jest po prostu pokłosiem pewnych doświadczeń historycznych, ale to też był przez wiele lat taki problem, taki, z którym się stykano. Zresztą cały czas to jest przecież problem, bo istnieją pewne akty, które są aktami wewnętrznymi. Nie zawsze różnego rodzaju organy chcą taki akt bardzo łatwo udostępnić, jak już ktoś się dowie o jego istnieniu. Oczywiście on czasem jednak mimo wszystko wpływa na prawo obywateli. I to są takie rzeczy, które się pojawiają tradycyjnie. Sam dostęp do informacji publicznej jako taki pojawia się dopiero po II wojnie światowej.
gdzieś tam w Szwecji będzie po raz pierwszy w ustawie o wolności druku. Tylko ta ustawa o wolności druku, co prawda jest ustawą, ja tu mam konstytucję, więc ja od razu wytłumaczę, dlaczego będzie wspomniana Szwecja, skoro ona ma to w konstytucji. Rzecz polega na tym, że Szwecja ma kilka aktów o randze konstytucyjnej po prostu, więc właśnie tamta ustawa ma po prostu rangę konstytucyjną w całości, w wyniku czego no, oczywiście uregulowanie jest bardzo szczegółowe, łącznie z definicją pojęcia notatka służbowa, która to podlega udostępnieniu lub nie. Tak? To jest zdefiniowane pojęcie. Słucham? Też mają zdefiniowany w tym, no bo to już to jest ustawa tak naprawdę, tylko nadano jej rangę konstytucyjną z racji wagi. To jest przecież po II wojnie światowej dopiero. Środowisko pojawia się jeszcze później, a środowisko pojawia się bardzo często, pomijając na przykład Finlandię, to tak w naszym regionie, na obszarze poradzieckim. Przyczyny dość łatwo wytłumaczyć. Znaczy, Finowie, no to powiedzmy, zapewne jakaś troska o środowisko przede wszystkim zdecydowała, ale odpowiedź, dlaczego coś takiego jest gdzieś na terenie byłej Jugosławii, albo dlaczego pojawia się, powiedzmy, w Turkmenistanie albo w Kazachstanie, jest odrębnie ujmowany, czy też w Rosji, no to wytłumaczymy sobie raczej tym, że przez dziesięciolecia forsownego zresztą uprzemysłowienia tych państw, no to faktycznie zostało dokonane, specjalnie tym środowiskiem i stratami w środowisku, ewentualnymi z tymi szkodami dla ludzi się nie przejmowano. W związku z czym jakby obywatele nauczeni pewnym doświadczeniem, czy te władze sobie szczególnie w Konstytucji zagwarantowali odrębne prawo dostępu do aktualnej i pełnej informacji o stanie środowiska, wpływie na ludzi, zresztą to też mamy w Polsce. Polska też jest jednym z tych mniejszych państw, która to ma. Więc tutaj mamy tego typu rzecz jako rzecz historyczną co do ewolucji. Czym wytłumaczyć, zanim będzie szczegółowo mówienie, to, że ktoś coś ma, ktoś czegoś nie ma. Tutaj po części oczywiście Tomek powiedział prawdę, tak? Że dla niektórych pewne rzeczy są oczywiste, w związku z czym ich nie deklarują. I to zasadniczo tak jest. My też nie deklarujemy, powiedzmy, zakazu niewolnictwa w Konstytucji, zakazu poddaństwa, co nie znaczy oczywiście, że w Polsce można mieć niewolnika, trzymać kogoś w poddaństwie. No, tego nie będzie, tak? Tego jakby w Konstytucji nie ma, jest już na tyle ugruntowany, że to się pomija. No, są konstytucje, które dalej to wymieniają. My mamy to tylko w umowach międzynarodowych, które ratyfikowaliśmy. Taka tu jest różnica. Więc oczywiście częścią odpowiedzi jest to, że po prostu u kogoś jest bardzo rozwinięta w tym zakresie regulacja ustawowa, i on już nie widzi potrzeby ujmowania tego w konstytucji, która była uchwalana dużo wcześniej. Powiedzmy na przykład taka Norwegia. Nikt nie stwierdzi, że w Norwegii obywatele tam dostępu do informacji publicznej nie mają i nie wiedzą, co się w państwie dzieje, tak? I nie mogą sprawdzić. Oni tam mogą sprawdzić bardzo dużo rzeczy, łącznie z na przykład zeznaniami podatkowymi sąsiadów. Tak? To jest jawne przecież. Więc jest bardzo daleko posunięta jawność, no podobnie jak jawność całej siatki wynagrodzeń, dokładna, chociaż konstytucja o tym w ogóle milczy. Milczy, uchwalona w XIX wieku, któż tam w XIX wieku miał wymyślać tego typu rzeczy, się pojawiło. Bo podobnie jak Dania. Dania w ogóle nic o niczym takim nie wspomina. Ja niewątpliwie to tam jest. O dostępie do informacji publicznej nie wspomina przecież Francja, nie wspominają Niemcy, też okres uchwalenia konstytucji, a my nie będziemy mieli wątpliwości, że to tam jest realnie gwarantowane, są skuteczne mechanizmy zabezpieczające to prawo, a co więcej, że być może nawet ta kontrola ze strony obywateli, ta kontrola społeczna jest nawet bardziej rozwinięta i ugruntowana. Tu nie będzie wątpliwości, mimo braku. Także i to jest ta część. Druga odpowiedź, dlaczego ktoś ma, ktoś nie ma, bo za chwilę sobie przejdziemy do tego, kto ma, kto nie ma, jest taka, że oczywiście mamy to, czy wspominałem, czyli moment uchwalenia konstytucji. Materia konstytucyjna bez wątpienia, to jest dla nas jasne, z czasem się rozrasta, pojawiają się nowe rzeczy, których tam kiedyś nie było, w ogóle nikt o nich nie myślał, żeby je wpisywać do konstytucji. Tymczasem obecnie pewne rzeczy są standardem, nawet widać po polskiej konstytucji. Ona jest uchwalona w roku 97. Jak na 97 rok to była bardzo nowoczesna, bo i dostęp do informacji publicznej, i odrębnie środowisko, i petycje, i ta jawność. No tak naprawdę
Wszystko. Ale jak sobie spojrzymy, a co zawierają dzisiejsze konstytucje gdzieś tam uchwalane współcześnie, choćby nawet, żeby już tam nie szukać, bo ktoś powie, a tam nieporównywalne, szukać będą w Afryce, gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej jakieś konstytucje tam zawierają, ale mamy konstytucję węgierską. Przykładowo, ta konstytucja węgierska zawiera przepisy, o których u nas nie myślano. Tak? Odnosi się do organizmów modyfikowanych genetycznie, odnosi się do prawa do wody, tam to jest. Tak? Odnosi się więcej, odnosi się do klonowania, zakazując go zresztą, a się odnosi. To jest jakieś tam odniesienie w tym zakresie. Nikt tego nie wpisywał. To jeszcze z innego porównania. My akurat tak się złożyło, i to nie jest jakoś bardzo często spotykane, bo oczywiście czasem mamy odwrotny proces, że kiedyś rzecz, która była bardzo oczywista, w związku z czym jej w konstytucji nie ujmowana albo bardzo ogólnie, przestaje być oczywista. W związku z tym zaczyna być w konstytucji ujmowana. To jest jeszcze odrębna odpowiedź, dlaczego coś gdzieś jest, a coś nie jest. Czasem ujmuje się w konstytucji rzeczy, które nie są oczywiste na danym obszarze, w związku z czym się dopisuje, albo ustawodawca czy ustrojodawca konkretniej uważa, że coś może być jednak zagrożone w swoim rozumieniu, w związku z czym warto to zapisać, ponieważ to umocni nam przestrzeganie czegoś lub gwarancję, że to będzie. No przecież oprócz tych wszystkich praw, bo to w przestrzeni poradzieckiej można tym wytłumaczyć, że one się szeroko pojawiają, to mamy z innego punktu widzenia choćby kwestię związaną z tym, jak dawniej konstytucje definiowały sobie małżeństwo, opisały, że w sposób małżeństwo. I tyle tam prawo określa. Nie określano między kim a kim, no bo tam jasne. A teraz wszyscy dopisują. Albo świadomie nie dopisują. Jak ktoś już uchwala i chce rozstrzygnąć to w jedną stronę, to świadomie dopisuje po prostu. Tak kiedyś nikt by w ogóle nie dopisywał, bo i tak jest po części z tym. To też jest taka odpowiedź na pojawianie się czegoś. Dlaczego nam się tutaj coś pojawia w prawie konstytucyjnym i to oczywiście to, że coś się pojawia, to nie zawsze jest wyrazem tego, że oto mamy jakiś postęp i coś zauważyliśmy, bo może to też oznaczać w wyniku tego, że oto coś, co uważaliśmy za oczywiste, jest zagrożone. No bo jeżeli w danym państwie na przykład nikt nigdy nie gwarantował dostępu do informacji publicznej konstytucyjnie, a ten dostęp był, po czym nagle to zapisują, to znaczy, że najpewniej ich motywacją do zapisania było to, że pojawiły się praktyczne ograniczenia. Ktoś z jakiegoś powodu zaczął to ograniczać nadmiernie, co ich skłoniło do tego typu reakcji. Powody mogą być absolutnie różne. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, szczególnie czy mamy tą jawność obrad ciał przedstawicielskich, to ona w kręgu europejskim istnieje wszędzie poza Bośnią i Hercegowiną, Danią, San Marino i Islandią. Znaczy oczywiście na poziomie konstytucyjnym gwarantowanym, bo na poziomie praktycznym to i tam istnieje jak najbardziej. Ale ciekawa jest sama regulacja tego. Znaczy tak, większość konstytucji ogranicza nam się do powiedzenia, że po prostu obrady parlamentu, tu jego nazwa, są jawne. I to jest koniec regulacji. Są jawne, nic nie mówi o ograniczeniach, nic nie mówi o tym, kiedy można tą jawność wyłączyć, po prostu stwierdza fakt. W praktyce w tamtych państwach czasami oczywiście jawność się wyłącza na zasadzie przepisów ogólnie ograniczających nam po prostu działanie różnych organów, tak za pomocą ogólnej klauzuli. Inne robią to inaczej. Uznają, że tak, że obrady są jawne, no bo to jest istotne dla obywateli, ale mogą zajść ograniczenia, tylko powierzają wprowadzenie ograniczeń samemu parlamentowi, uznając, że to jest element autonomii parlamentu, on sam decyduje. I to jest różnie. Od większości głosów, na przykład Belgia po 2/3 głosów i te 2/3 głosów występuje zazwyczaj w naszym regionie, gdzie oto to wymaga się tych 2/3 na przykład w Macedonii. I tutaj później mamy te 2/3, jeszcze gdzież my je mamy. No tak, 2/3 w Chorwacji, są 2/3 Rumunia. Także no, to też ma swoje przyczyny, że ktoś gdzieś po prostu wymaga aż 2/3, czyli zabezpiecza przed nadużywaniem sięgania po tajność obrad przez większość parlamentarną. Bo wiadomo, że w większości państw 2/3 wymagają już pewnego porozumienia z przynajmniej częścią opozycji.
Inne państwa mają troszeczkę inaczej, przyjmują, że oczywiście jest jawność, ale wskazują, kiedy ją można wyłączyć, z jakich względów. I postawiają to do uregulowania albo samemu parlamentowi, albo oczywiście, jeżeli nie parlamentowi, to gdzieś w ustawie. Z kolei mamy takie państwa, które mówią nam, jawność jest, ustawa określi wyjątki. Tak naprawdę powierzają delegację ustawodawcy, nie określając nam, czym on ma się kierować. To, czym on ma się kierować i co tu jest pierwszeństwem, wynika z rekonstrukcji całych przepisów konstytucji. Tak? Oczywiście na tym, żeby on nie przekroczył tych granic w większości tych państw, oczywiście znów nie we wszystkich, stać będą sądy, czy konstytucyjne, czy administracyjne, tu parlament, to raczej konstytucyjny, chociaż to zależy od państwa. I tak jest z tą jawnością. W praktyce jawność obrad, co ciekawe konstytucyjnie, tak sobie przejrzałem Europę, ale w każdym razie nie znalazłem przykładu, żeby rozciągnięto jawność, żeby ta jawność nie dotyczyła, po prostu nie było wyraźnego przepisu, który dotyczy tylko parlamentu, tylko gdzieś jeszcze w części poświęconej samorządowi. Niektóre konstytucje mają bardzo rozbudowane części poświęcone samorządowi czy państwa federalne, żeby tam się pojawił przepis gwarantujący jawność obrad ciał przedstawicielskich w samorządach. Co wydawałoby się istotne, żeby tam też gwarantować, też jest ciało przedstawicielskie, też pochodzi z wyborów, jakby taki odpowiednik parlamentu. Wiadomo, kiedyś tego nie zapisywano, no bo ich po prostu nie było. Nie zapisujemy my rzeczy, których nie ma gdzieś w XIX wieku, a tutaj okazuje się, ustawodawcy nie zareagowali. I proszę zauważyć, że na przykład w warunkach polskich były problemy z jawnością prac w gminach, no choćby komisji gmin, czasem samych obrad. Dopiero kilka lat temu wprowadzono obowiązek transmisji zarówno z obrad, jak i przy komisjach. To nie wszystkie gminy gwarantowały prawo obecności obywatelom albo starały się ograniczyć. Że mieliśmy w Polsce samorządy, gdzie na posiedzenie organu kolegialnego było wejść trudniej, niż by ktoś wchodził do Sejmu na przykład, bo do Sejmu wejść można w dniu obrad, trzeba się wcześniej zgłosić, wiadomo, ale tam można siedzieć w tych lożach tam na górze i obserwować obrady, to też jest element jawności. Tymczasem w samorządach to nie zawsze, chociaż współcześnie to się oczywiście staje standardem, to jakby wymuszono. Ale sama konstytucja o tym bezpośrednio milczy. My to musimy wyprowadzać z szeregu norm, tak? Że to jest jakby, że to mieszkańcy tworzą tą wspólnotę samorządową, że podstawą państwa jest jawność, że jawność jest ważna dla demokracji, w związku z czym też na poziomie lokalnym, no bo to szczególnie interesujące i tam obywatele mają największą możliwość, by się zorientować w tych sprawach i też mają blisko, no bo nie każdy pojedzie sobie do Sejmu, do Warszawy, tam obserwować obrady. Tak, tutaj z góry spoglądać na posłów, wszyscy chętni by się zresztą nie zmieścili. Tak jest z tym prawem petycji. Ja tu jeszcze spojrzę, czy ktoś ma, z prawem do jawności obrad parlamentu, czy ktoś tutaj ma po prostu jakieś oryginalne rzeczy, bo z tego co pamiętam to nie ma, ale mogło mi umknąć. Tak, 2/3 głosów. No niektórzy tak, Estonia ma wyłączenia, kiedy tajne być nie może też. W ogóle jawność jest oczywiście podstawą, bo są 2/3, ale jest wyłączenie kiedy po prostu musi być tajne. Niektórzy mają, kiedy może być tajny, także tutaj chyba nic takiego bardzo oryginalnego to nie mają. Nikt chyba tutaj to więcej będzie przy petycjach. A jeszcze sobie zobaczę. Tak, tutaj to są bardzo standardowe rzeczy. Francja ma jeszcze obowiązek ogłaszania sprawozdań z prac parlamentu. Oczywiście tych, które są jawne, podobnie jak Monako. To też jest takie oryginalne, oprócz jawności samych prac, że możemy publikować sprawozdania z tych prac i co więcej, jest tam nawet i to jest świadectwo, że oni to przepisują gdzieś od XIX wieku, ponieważ mało tego, że mogą być publikowane, też jest zaznaczone, że nikt nie może być za publikowanie stenogramu z posiedzeń parlamentu czy relacji po prostu ukarany. Znaczy to jest taki ewidentny, że widocznie kiedyś mógł być ukarany, skoro trzeba było dopisać, że tam za to na pewno nie można, jak coś takiego robi, ale to endemicznie Francja, Monako. Monako to ma taki parlament dość mocno
Jest no słaby, ale tak fasadowy, bardzo silny książę, ale ta gwarancja tam jest, istnieje. Z obowiązkiem ogłoszenia prawa jest bardzo ciekawie, ponieważ w zasadzie znów z obowiązkiem ogłoszenia prawa my się spotykamy zazwyczaj w częściach poświęconych parlamentom, gdzie mowa o tym, co uchwala parlament. Jest tam wymóg, że to musi być ogłoszone w jakimś dzienniku ustaw, w monitorze, że oficjalnym, w jakiejś gazecie urzędowej, no są najróżniejsze nazwy, ale jest mowa o ustawach. Znów konstytucje nam będą milczały o tym, czy należy ogłaszać cokolwiek innego, na przykład nawet umowy międzynarodowe, jeżeli one nie są w formie ustawy wyratyfikowane, a zazwyczaj pamiętajmy, że bardzo często w wielu krajach, podobnie jak w Polsce, to w wypadku tylko niektórych umów międzynarodowych mamy wyrażenie zgody na ratyfikację, ale to wyrażenie zgody na ratyfikację, a nie ratyfikację umowy. Wyjątkiem raczej są państwa, które w formie ustawy ratyfikują umowy, że to jest kompetencja parlamentu ratyfikowanie umów międzynarodowych, przynajmniej niektórych. Także tu no, może pojawić się jakieś, jeżeli byśmy spoglądali czysto konstytucyjnie, praktyczne ograniczenie. I znów, oprócz wspomnianej Andory, bo tutaj już padły te państwa Azji, państwa nieuznawane też, choćby tam teraz jakoś tam głośny Górski Karabach, oni z kolei czasem gwarantują ogłaszanie wszystkich. A mają zapisane, że każde prawo, że takie można stosować, tylko które zostało należycie ogłoszone. A to, które nie zostało należycie ogłoszone, nie podlega stosowaniu. Ale to jest znów specyfika regionalna. To jest oczywiście pytanie, na ile oni się do tego stosują. Tak? Czyli czy to jest tak, że oni sobie zapisali coś tam, ogłaszamy wszystko i musimy ogłosić wszystko i się do tego stosują, czy też w praktyce jest tak, że się do tego nie stosują. Czy tak powiem, jeżeli chodzi o Górski Karabach, to z moich osobistych z nim doświadczeń, to tak są rzeczy, których nie ogłaszają tak do końca, bo ja nawet tam o tym książkę pisałem, prawie jest ukończone, jest w pracach wydawniczych, to faktycznie z częścią rzeczy był pewien problem, nie było ogłaszane. Faktycznie ja je od nich pozyskałem, czyli wystąpiłem do nich ze swoistą informacją publiczną, prosząc o podesłanie. Podesłali, tak, ale to były akty, to nawet była ustawa. Chyba po prostu tam regulująca stan wojenny bodajże nie była ogłoszona, aktualna. Ja się zorientowałem, że ogłoszona jest nieaktualna, no i trzeba było do nich napisać. Także są takie, odpowiedzieli, podobnie jak kiedyś odpowiedziała mi na przykład Osetia Południowa, tak samo. Bo występowałem do nich o tekst konstytucji pierwszej. Nie można było tego nigdzie znaleźć, poza wiedzą, że był. No więc stwierdziłem, dobrze, no to tam napiszę do nich. Zapewne swoją pierwszą konstytucję mają. Długo jej szukali, znaczy odpisali mi szybko, że są pewne problemy, bo wiadomo, była ta wojna z Gruzją, i ci Gruzini tam mieli, parlament się spalił i ten tekst gdzieś tam zaginął. W każdym razie oni mi po miesiącu od pierwszego maila go przesłali, zeskanowany, że w końcu go tam znaleźli, gdzie on jest, uchował się jakiś egzemplarz, mi tam ładnie go tam przesłano, więc dołożyli stary. To powiem, że mam dobre doświadczenia, nawet z takimi podmiotami, że oni tam, chociaż czasem chyba logistycznie nie wszystko jest ogłaszane, takie podustawowe gdzieś tam, a niektórzy ogłaszają bardzo dużo rzeczy, nawet typowo wewnętrznych i na tyle dużo, bo zresztą, proszę Państwa, paradoks jest taki, że z racji infrakcji aktów prawnych, jeżeli będą ogłaszane wszystkie, na przykład wewnętrzne, no to obywatel się może pogubić. No bo jak mu tak rzucimy na stronę wszystko, co jest, i akty wewnętrzne, jakieś rekomendacje metodyczne i to mu tam wszystko wisi jedno po prostu, czyli to w danych sprawach obowiązuje to i tam mamy nagle jakieś różne, a to rekomendacja, to poradnik, a to okulnik, a to instrukcja. No i niech tam sobie szuka, zapozna się, tak, to wszystko jest. To obywatel się może pogubić paradoksalnie, niż jakby miał na początku ten główny, więc to też oczywiście może być pewna taktyka, a taką taktykę stosują organy rosyjskie bardzo często. Jak ktoś wejdzie na stronę jakiegoś rosyjskiego urzędu, to tam jest bardzo dużo rzeczy opublikowanych, tymi takich aktów wewnętrznych i się po prostu można pogubić. I one są jeszcze między sobą wymieszane, znaczy miesza się akt prawny
z właśnie jakąś rekomendacją metodyczną albo w ogóle podręcznikiem, jak coś stosować, albo z komiksem dla dzieci. Czyli, że jest między aktami prawnymi jest nagle wrzucony taki materiał edukacyjny dla dzieci. Ostatnio tam przeglądałem sobie stronę Ministerstwa Obrony, dział o przeciwdziałaniu korupcji. No i było tak, że tam różne akty i był na przykład taki, który mówił o tym, jakie są stanowiska szczególnie narażone na korupcję. Żeby powiedzieć, to są te stanowiska, o które ludzie tam się najbardziej ubiegają, zostały wyszczególnione, które to są. Później było coś dotyczące właśnie rekomendacji metodycznych, a między tym był wrzucony taki komiks dla dzieci, korupcja wczoraj, dziś i jutro, to między wszystkim. No, taki też tam opowiadający tej korupcji, chyba twierdzący w ten sposób, że nie udaje jej się zwalczyć mimo całej tej listy tych aktów tam, skoro miała być jednak jakaś przyszłość dla korupcji, mimo tego wszystkiego, ale to też się można pogubić, tak? W tym właściwie czegoś nie zauważyć. Ktoś wskaże, przecież my opublikowaliśmy tam, taki jest tutaj gdzieś i ktoś tego nie zauważył. To też jest pewna taktyka i to warto sobie zdawać sprawę, że nie zawsze opublikowanie wszystkiego ma służyć rzeczywistemu umożliwieniu kontroli obywatelom i pozyskania przez nie informacji, a czasem może służyć po prostu temu, żeby obywatele się pogubili. Dajemy im na tyle dużo, że po prostu się zgubią. Zresztą niektóre polskie organy przecież też stosują odpowiadając, tak? Dają na tyle dużo, żeby obywatel tam po prostu sam już zrezygnował, jak zobaczy, ile mu tu dostarczyli. I tak jest z tym ogłaszaniem, tak? Upublicznianiem prawa, chociaż on bez wątpienia jest dla nas ważne.